Witam serdecznie z tej strony Kasia z portalu Eurowizja.org i mam dzisiaj olbrzymią przyjemność porozmawiać z panem Piotrem Pręgowskim, finalistą polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Witam serdecznie. Jak to pięknie brzmi, taki wstęp. Ja też witam bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj być u Was. Czuć taką podniosłą atmosferę. Postaram się nie zawieść. Nawet podczas rozmowy zobaczymy, co z tego wyniknie. Zdradzę Wam na początku, że prosiłem, żeby ta pani była dla mnie brutalna i bezlitosna. Zobaczymy, jak to się będzie układało. Obiecałem, że odpowiem na każde pytanie. No jak, to się dopiero okaże. To ja chyba muszę zmienić koncepcję w takim razie delikatnie, ale to my dziękujemy, że w ogóle pan nas dzisiaj odwiedził. No i co, jesteśmy parę dni przed rozpoczęciem nagrywań do naszych preselekcji. Jak idą przygotowania? Przygotowania idą zgodnie z procedurami. To znaczy staram się za dużo tego nie śpiewać, bo jak przed chwilą wspomniałem, jak śpiewam po raz 5., czy 10., czy może nawet 15., to w pewnym momencie też już nie wiem właściwie, co śpiewam. I najtrudniejsze jest to, żeby w trakcie śpiewania myśleć o tym, co trzeba zaśpiewać, a nie rozpraszać się na to, co się dzieje wokół. Ale jakoś staram się ten ciężar, że tak powiem, opanować. To w takim razie, jak pan odpowie na każde pytanie, to może pan nam trochę zdradzić coś będzie działo w występie? Czy zobaczymy parawany? To jest najważniejsze pytanie. Czy zobaczymy mewy? I co jeszcze możemy zobaczyć? Tutaj mamy pewien problem, bo producenci telewizyjni bardzo nas prosili, żeby była pewnego rodzaju dyskrecja i żeby nie zdradzać, żeby ta niespodzianka jednak. Także tutaj w grę nawet nie wchodzi półnegliż. Mogę tylko obiecać, że będzie bardzo interesująco, że będzie kolorowo, że będzie romantycznie, że wokół będziemy się poruszać w oparach wakacji, w oparach wakacyjnej przygody, zapachu świeżej bryzy. Będziemy, jak ktoś zmruży oczy, czuli dotyk mokrego piasku na gołej stopie. No, nie idźmy tą drogą dalej, żeby za dużo nie zdradzać. Nie, no ja myślę, że już jesteśmy blisko lata. Dzisiaj jest żar, Tak. więc już wszyscy będą gotowi na to. No mam nadzieję. Absolutnie. Jak zgłaszał się pan do preselekcji, to generalnie był koncept troszeczkę inny. Miał być koncert z publicznością i sytuacja jest jaka jest. Mam też wrażenie, że Parawany to jest taka piosenka, która jest wprost stworzona do tego, żeby właśnie śpiewać z ludźmi do ludzi. Więc czy dużym wyzwaniem było dla pana zmiana koncepcji swojego występu, żeby dopasować go do tego formatu preselekcyjnego, który mamy obecnie? Nie, dlatego że ja od pewnego czasu, jakby po zakończeniu rancha i planów filmowych, postanowiłem sobie wygenerować sam swoją ścieżkę, więc spełniałem swoje marzenia, bo właściwie całe życie byłem niespełnionym wokalistą. Całe życie marzyłem, żeby więcej śpiewać niż śpiewałem. No doszło do tego, że napisałem piosenki, napisałem sobie teksty. Robię to, w czym czuję się najlepiej. Rozśmieszam publiczność. Mogę się przyznać, ja wiem, że to jest nieskromne, ale artysta nie może być skromny. Ja mam poczucie, że jestem artystą. Czasem padają takie żarty w moim wykonaniu, że publiczność naprawdę musi się dobrze trzymać krzeseł, więc jestem zaprawiony w bojach. Jeżdżę sam, czasem z zespołem, czasem z kimś z muzyków i spotykam się w najróżniejszych warunkach. Pod sceną może być 35 000 ludzi, może być 200, może być 20 osób. Daję radę, jak to mówią, pracuję na pierwszej linii, więc właściwie mam wrażenie takie, że mnie tutaj nic nie zaskoczy. Jeżeli się jutro dowiem, że jest zmiana koncepcji, to ja będę po prostu gotowy, żeby się do niej dostosować i przyjmuję zasadę, żeby nie wiem, co się działo, to jest pięknie. To wtedy mniej boli, prawda? Nic nas nie zaskoczy. Jak najwięcej staram się wymagać od siebie i w każdych warunkach zrobić tyle, na ile mnie wewnętrznie stać, a staram się traktować to, pomimo że jestem komikiem śpiewającym, żeby traktować to, jak to się mówi, z punktu widzenia zawodowego poważnie. Tym bardziej, że podobno komik powinien być smutny, bo to ludzie mają się śmiać, a nie on. To jest ciekawa koncepcja, ale rozumiem... To nie było nic odkrywczego, bo tak proszę zaobserwować takich najsłynniejsze komedie, no to takie wzorce, prawda? Louis Define zawsze był smutny, zagubiony. Pietrek też w sumie był smutny. To prawda. Prawda?
To prawda, no. Herman Brudner w Halo Hans też był smutny. Miałem przygodę taką. Grałem majora SS. I tak mi się udało zagrać, że nawet była interwencja ambasady niemieckiej ówczesnej. Mieli zastrzeżenia, że ja utrwalam stereotyp głupiego Niemca. Także tak też się zdarzało. No to jest nowe wyzwanie i zobaczymy, co się wydarzy. Ale już tyle się wydarzyło, powiem wam szczerze. Tyle się wydarzyło. No to słucham, co się wydarzyło w takim razie. Co się wydarzyło? Ta piosenka powstała wcześniej niż... Ona nie była z zamiarem do tych preselekcji. Nie była celowana. Powstała wcześniej jesienią, ale mój taki niepokój... Ja miałem przeczucie, byłem przekonany, że to jest przebój. Że to będzie przebój. I tak... I chodziłem po śniadaniówkach gdzieś i gdzie mnie zapraszali, to ja od razu mówiłem, dobra, przyjdę, ale pod warunkiem, że śpiewam. Oni mnie zawsze robili w konia. Mówili, tak, oczywiście, oczywiście. Później mówili, dzisiaj pan nie może śpiewać, bo jest inny zespół zaproszony. Nam się to pomyliło i to. I teraz zobaczcie, na co wyszło, jakie trzeba mieć szczęście. Bo jak ja bym to zaśpiewał w jakiejś stacji, prywatnej czy innej, to już by to straciło ten walor jakby obowiązkowy, że to musi być piosenka premierowa. Więc ta moja niecierpliwość, a ich brak zainteresowania tutaj zaprocentowało. I kiedy, to tak brzmi trochę idiotycznie, ale no cóż, umawialiśmy się, że mówię prawdę. Dobra. Siedziałem sobie pewnego dnia, rano piłem kawę i oglądałem śniadaniówkę. Nie powiem jakiej stacji ze względu na dobro śledztwa i RODO. No dobra, pytanie na śniadanie i nagle TVP. I nagle jedna z pań mówi, słuchajcie, tak z takim entuzjazmem w głosie, już od dziś możecie się zgłaszać do preselekcji, na Eurowizję, zgłaszajcie się, nie traćcie okazji. Tak ja czuję, że we mnie taka wstępuje energia, nawet 10. kawa by mi tego nie dała i tak się lekko zacząłem prostować. Tak, nie zważając na PSL, myślę sobie, że to chyba jest właśnie ten moment, no jak to? Czytajcie regulamin, zgłaszajcie się. Zajrzałem do regulaminu od razu, jeszcze tam oni o tym gadali i tam jako punkt pierwszy, podstawowa sprawa, trzeba mieć ukończony 16 rok życia. No to ja przecież kilkakrotnie. Także dublowałem. Mówię, no to kto się może zgłosić, jak nie ja? Trzeba. I przecież mam parawany. Parawany, rzućmy na plaże europejskie, rzućmy je na morza i oceany, nasze romantyczne parawany. No i co tam dalej sączyć? Odpowiedział pan na połowę moich pytań, także... Nie, będziemy coś wymyśleć zaraz, spokojnie. Dobra, Morze Europy w takim razie. Proszę? Morze Europy i oceany. Tak. Lecimy z tym. Czy uważa pan, że te nasze parawany zostaną zrozumiane przez obcokrajowców? Bo to jest taki bardzo, bardzo polski koncept. Aż słyszy się głosy, że aż może trochę za bardzo. No ale dlaczego ma być za bardzo polskie? No to należy się z tego cieszyć. Jest tyle piosenek wspaniałych, gdzie ja nie rozumiem ani słowa, czy po hiszpańsku, czy po francusku, czy nawet po japońsku, czy chińsku, które łapią za serce. To ja się nie boję tego. No przecież wszyscy wszystkich języków nie znają. Na pewno ma pani jakąś piosenkę, której słów pani nie zna, no chyba że pani jest nie, no właśnie. I one chwytają za serce i się podoba i się nuci, to nie przeszkadza. No i dodatkowo moja córka jest specjalistką, Zofia Pręgowska jest specjalistką od wyszukiwania różnych atrakcyjnych historii na ten temat. Już są specjaliści z zagranicy, którzy słuchają tej piosenki, oceniają tak. To jest taki zwyczaj, no dla mnie nieznany, bo ja się poruszam, że tak powiem, na terenie, ja wszedłem na nie swój teren trochę, czuję to. Ale wyjście z tej strefy komfortu bardzo mi odpowiada. Więc i jacyś Kanadyjczycy, pani chyba Tajka, czy Chinka i jakiś pan słuchali tej piosenki i to jest na żywo, oni to oceniają, tak, nie rozumieją, ale no, dobrze. Jacyś goście ze Szwecji, którzy też nie rozumieją słów, ale mają takie wspomnienia, że jak mieli po 20 lat, podejrzewam, że to jacyś seniorzy, to jak przyjeżdżali na wakacje do jakichś ciepłych zamorskich krajów, to kiedy statek dobijał do brzegu, czy łódź,
to lokalsi witali ich i właśnie szły takie piosenki łapiące za serce, że będzie chyba fajna akcja, nie rozumiejąca ani słowa. No mam nadzieję, że tam nie było takich wpadek, jak takie słynne są żarty, że jak przyjeżdżał z dalekiego kraju jakaś ważna osobistość, to są, zna pani te żarty? Głupie? Obawiam się, znaczy tego chyba akurat nie. Słucham. No, że tutaj jakiś, to jeszcze było za komuny, że przyjechał z jakichś krajów arabskich bardzo ważny szejk, co tutaj chciał jakieś inwestycje poczynić, więc ten ważny minister czy sekretarz prosił kogoś, żeby go nauczył jakiegoś takiego uroczystego powitania. No i on go nauczył i kiedy już było powitanie na lotnisko, on wręczając mu kwiaty powiedział coś właśnie w jego języku, co w dosłownym tłumaczeniu po polsku oznaczało chuj ci w dupę, pierdolony beduinie. To mam nadzieję, że oni tego tak nie zrozumieją. Rozumiem, że tam coś, czy pipi, czy coś, nie wiem jakie to macie zwyczaje, nikogo nie obrażając, prawda? Ja się też wam do czegoś przyznam, jak grałem w Zmiennikach, to tamten żart mi tak też przyszedł do głowy i tam była taka scena z jakąś tajką na tej fermie krokodyli i że ja coś tam od niej niby chciałem i też prosiłem miejscowego przewodnika, żeby powiedział mi kilka najstraszniejszych, ohydnych przekleństw. I ja ją w ten sposób adorowałem, ale chyba mnie zrobił w konia, bo ona jakoś tak niespecjalnie była tym przejęta, bo podejrzewam, że gdyby to była prawda, no ale ja byłem przekonany, że mówię brzydkie wyrazy, to było dość głupie, nie namawiam was, dlatego to jest tak jak te takie ryzykowne zachowania, nie róbcie tego w domu, bo to po prostu nie wypada. Trzymajmy klasę, trzymajmy poziom. Naprawdę prosiłbym, żeby pani więcej tego rodzaju prymitywnych i brutalnych pytań mi nie zadawała i nie prowokowała mnie do takich, no bardzo bym prosił, dobrze? No dobrze. Miało być szczerze, to jest szczerze. Dobra, no wiem, no. Jeśli chodzi o uczenie ludzi brzydkich słów, to akurat w Eurowizji to się zdarza często. Mamy takich... Pani zna jakieś brzydkie słowa? Tak. Naprawdę? Ale nie będzie... Ale może jakiś taki mały test. O takich rzeczach będziemy poza kamerą rozmawiać. Nie, ja pani coś proponuję takiego, żebyśmy podzielili odpowiedzialność, że nie jestem jakiś cham uliczny, tylko możemy podzielić odpowiedzialność i będzie bardzo kulturalnie, zapewniam panią. No nie wiem. Ja będę mówił pierwszą część, a pani drugą. I w sumie nie mówię żadnych brzydkich wyrazów. Spróbujemy? Będziemy to wypikiwać, ale damy radę. Nie będzie powodu, daję słowo. Dobrze. Zresztą ja to robię, jak mam swoje recitale. Jak mam takie dla dorosłych i tam bardziej padają takie wyrazy, powiedzmy, niepożądane, ja to nazywam, to jest szara strefa języka polskiego, albo ja to nazywam Narodowy Słownik Brzydkich Wyrazów. Dobra. I ja mówię, żeby nie było, że jestem taki cham i prymityw, zobaczymy, jaki jest poziom u was zaawansowania na ten temat. I ja mówię, kur, a widownia. No jeszcze raz, ja mówię, kur, a widownia. Pięknie. Jest kultura? No jest. No. Wszystko jest zachowane. A jeszcze było coś takiego. Ja mówiłem, ja pier, a ktoś krzyknął Nietzsche, a ja mówię, nie, dzisiaj nie czytamy żadnych książek. Jeszcze raz. Przepraszam. Myślałam, że ja miałam zadawać pytania, tu widzę, że już w ogóle się pogubiłam w tych moich pytaniach. Będziemy lecieć na żywioł, tak zwany. Dobra, my rozmawialiśmy o ranczu, czy porozmawiamy o ranczu teraz? Dobra. To jest ważne. Jest to serial, który w taki bardzo przerysowany sposób opisuje polską rzeczywistość. I mam trochę wrażenie, że Parawany też. Czy tak miało być? Czy to była inspiracja poniekąd? To może ja bym poprosił o pytanie pomocnicze. To niech pani mi powie, w którym miejscu Parawany są przerysowane. Proszę o jakiś cytat. Chodzi mi o generalny koncept. A koncept Polaków, już się pani nie... Polaków jako narodu, który używa parawany. Ale co w tym... Bo to się... Nie mówię, że to nie jest, że to jest coś złego, absolutnie, tylko że jest to pewna hiperbola. Tu mnie pani zażyła, bo z matematyki byłem bardzo słaby. To pani mi nie ubliża, mam nadzieję. Nie, absolutnie nigdy. To co to znaczy? No może nie wchodźmy w to, w hiperbolę. Nie, ja bym tu hiperbolów nie widział. Hiperbolów, tak mówię? No ale dobra, głębiej. Drążmy to. A jest co, jeszcze to drążyć? No. Boże. No idźmy w to, bo to jest ciekawy temat.
Tak, ale to było moje jedyne pytanie. Proszę? To było moje jedyne pytanie. Nie wiem, jak to dalej pociągnąć. Śmiało. To trudne się wylosowało, naprawdę. Proszę? Trudne się wylosowało. Nietrudne. Parawany stawiają ludzie. Czują się tam dobrze. I nie zawsze tak jest, że jak ktoś się czuje dobrze, to innemu też jest lepiej. To prawda. Ja tak analizowałem, jaki może być powód stawiania parawanów. To jest takie bliskie jak słowa tej piosenki mój jest ten kawałek podłogi, ale to jest mój jest ten kawałek plaży. Że ktoś, kto przyjeżdża, nagle ma moc sprawczą i że jak on sobie to odgrodzi, to jest moje. Chociaż nigdy nie jest, chociaż przez chwilę ta świadomość, że to jest wydzielone, że kocyk to już jest za mało, no i to też jest rodzaj statusu społecznego, bo nie każdego stać na parawan. Więc, bo czym możemy zaszpanować na plaży? No nie Mercedesem, terenowym też nie, no biżuteria tak średnio. To czym? Jakimś pięknym kostiumem, albo Ale jego tak brakiem. średnio widać wartość Albo wtedy, jego ciężko brakiem. ocenić. No więc właśnie. I teraz, jeżeli widzimy duży parawan ozdobny, no to znaczy, że tak mi się wydaje. Ale ja tego nie oceniam, w sensie, ja tego nie oceniam. Ja to tak rozumiem, że jeżeli jesteśmy na plaży i sobie to dzielimy, no to jest nasze. Ja, będąc dzieckiem, miałem lat około tam 12-13, jak jeździłem nad morze, to mnie na parawan nie było stać. I miałem tylko kocyk. Albo ręcznik. I nie wiem, jakimś dziwnym trafem zawsze kładłbym ten kocyk albo ręcznik koło jakiejś dziewczyny, która nie wiem z jakiego powodu mi się podobała. No. I pamiętam te rozmowy, taki ten rodzaj inicjacji był, kiedy szedłem się kąpać, to wiedziałem, że jakoś trzeba zagadać w końcu i pytałem, czy pani może zerknąć? No, była akceptacja albo nie. I to później grało w drugą stronę. Czy możesz mi popilnować? Tam nie było co pilnować, był kapcie, ręcznik. Ale Zawsze coś. Ale zawsze coś. Parawany. Ja bym tego tak nie drążył. No, są parawany? Są. Nie. Jak zaczniemy rozbierać, co autor chciał powiedzieć, autor sam nie wie. Miało być fajnie, miało być wakacyjnie i no tak sądzę. Tak to rozumiem. Chyba najważniejszy w tym, choć wszystko okazuje się teraz jest ważne, no już się ciekawych rzeczy dowiedziałam. Moja Zosia już znalazła gdzieś w internecie, że to jest piosenka antypolska. Ja bym powiedziała, że jest Skończyłem jak ultrapolska. Agnieszka Holland. Co? Powiedziałabym, że jest ultrapolska nie, właśnie. Nie, że ja ośmieszam polskie kobiety, że je poniżam. Gdzie? Tak. Gdzie? Tam Proszę o chodzi cytaty. wątek, że pani gołej stópki obciąga paluszek. To jest tak, jak pewien bardzo znany polityk powiedział, że trzeba skończyć z tymi bezeceństwami na TikTokach, które ciągle się same wysypują i ktoś mi powiedział, tak, ale wie pan, dlaczego one się wysypują? Bo algorytmy już wiedzą, że pan lubi to oglądać. Więc jeżeli chodzi o ten obciągany paluszek, to jest moje spostrzeżenie z Tańca z Gwiazdami. Tam jest ciągle rozmowa. Pięknie obciągnięte palce, sztywna rama. Dotyczy to figury. Więc ja to tak rozumiałem. Teraz się okazało, że to jest wulgarne i że... No ale to tam są tam jakieś te... Dobra, tam komentarze to tam... Czyli wychodzi na to, że parawany tango opisują polską kulturę i polskie społeczeństwo. Jak pani będzie takie teksty do mnie nadawać, to ja się tu poczuję zaraz, mówię, stanę zaraz w szeregu najwybitniejszych poetów polskich. Oby moje piosenki zbłądziły pod strzechy. To ja po prostu, ja mogę zwariować, a tej presji mogę nie wytrzymać. Ja się już coraz bardziej czuję, od czasu do czasu to mówię, patrzę jaki będzie odzew, taką presję jak Sobieski pod Wiedniem. Może też pan pojedzie do Wiednia, no. Też będzie presja. Ale no chyba inne zadania. Czy ja wiem? Myślę, że możemy to jakoś przełożyć. Naprawdę? Eurowizja to jest czasem wojna.
Raczej bitwa, Nie ale... idźmy tą drogą. Nie, no bitwa. Nie, na nuty. Nie, piosenka nie zna granic, tak jak miłość. Ja uważam, że specjalnie się nie różnimy od innych narodów i innych. Człowiek jest niedoskonały tak samo wszędzie. Taką ma samą potrzebę bliskości, czułości, dotyku. Czyli wszyscy jesteśmy tacy sami po prostu. Tak sądzę. To trochę zmienia perspektywę generalnie Eurowizji jako takiej platformy, w której pokazujemy swoją kulturę jako naród. Ale okej. Znaczy, to rozumiem, ja się zgadzam zupełnie, absolutnie. Ale może faktycznie nie idźmy w to dalej, zmieńmy temat trochę. Nie, dobra. Możemy drążyć. To, co mnie niepokoiło, czy jest coś, co mi się w tych koncertach eurowizyjnych nie podobało, to może za dużo. Co mnie ja tego nie szukam. Ja wiem, że powstają piękne, poważne pieśni pokazujące możliwości wokalne niezmierzone. 20 oktaw do góry, 20 plus do dołu, że możemy jechać od dołu glissandem czy inną techniką nie wiadomo dokąd, o cierpieniach, o smutku uzasadnionym pewnie i głębokim, o rozpaczy. To ja, tak jak w kinematografii, ja nie szukam takich tematów i ja wolę coś zaśpiewać, żeby przez chwilę było fajnie, żeby ludzie potańczyli. I tak trzeba żyć. Trzeba w życiu potańczyć. Nie no, Co się będziemy smucić cały czas? Codzienność nam daje tyle, że uważam, że zasługujemy i nie tylko my, i Europa, i cały świat, i te kraje, które są w opresji na chwilę jakiejś radości, nawet w najtrudniejszych warunkach. Ale idziemy teraz głęboko. Bardzo, ale w sumie to tak generalnie taki był koncept, od tego się zaczęła Eurowizja tak naprawdę, miała zjednoczyć narody po wojnie. A to ja nawet o tym nie wiem. No to proszę, czyli tu się wszystko zgadza, wszystkie kropki się łączą, parawany jedą na Eurowizję. No oczywiście, że tak. I na plażę. I na plażę. I na plażę. A żeby to był nasz eksportowy towar. A może to zarejestrować tak, jak to się mówi, produkt regionalny. Prawda? I opatentować. A tak przy okazji, tutaj ostrzeżenie do konkurentów albo do jakichś ludzi, co mają biznesy handlowe, zmysł handlowy. Ja już zgłosiłem do urzędu patentowego, uwaga, i teraz mówię poważnie, opatentowałem tak, Gibango, jako słowo roku, tam ktoś wykrzyknął, Gibango. Gdyby pani chciała produkować jakiś napój energetyczny albo lody Gibango, to już musi się pani ze mną dogadać. Dogadamy się, ale generalnie... Ja jestem przekupny, na pewno się dogadamy. Jeśli chodzi o Gibango, to tutaj mamy... A jaki produkt by pani pod Gibango podciągnęła? Napój energetyczny? No to jest dobry, w dobrą stronę to idzie. Ale chcielibyśmy, żeby Gibango było młodzieżowym słowem roku w przyszłym roku. To co można dla młodzieży handlować? Nie, napoje energetyczne, bo to już nielegalne. To jest paragraf teraz. Jeżeli chodzi o biznesy, to jestem twórcą najgłupszych pomysłów biznesowych. Miałem taki pomysł, żeby produkować ciszę w puszkach. Absolutną ciszę w puszce. I gdyby ktoś chciał sprawdzić, czy tam rzeczywiście jest cisza, bo ona tam jest, dopóki puszki nie otworzysz. Otwierasz puszkę, wpada tam dźwięk, koniec, ciszy nie ma. Także Kod Schrödingera. cisza 100%. Albo świeże powietrze w puszkach też. Okazało się, że już to chyba Japończycy robią. Było coś, no. Było, jest. Świeże powietrze, na przykład właśnie z jakichś gór najwyższych. No nam by się tutaj K1. przydało momentami. K1. Pod warunkiem, że nie podstawne palą jest. wtedy tego dnia tych śmieci, które tam są. I miałem taki pomysł, bo u nas, że woda oligoceńska jest najzdrowsza, te odwierty. I ja widziałem właśnie jakiś taki film przyrodniczy i tam były te wielkie lodowce. Chciałem je zniszczyć. Że rozłupuje się kawał takiego lodowca, gdzieś go tam się ciągnie i w butelki. I okazuje się, że już to robią przemysłowo. Ja tam tak dużo nie brał jakimś kajakiem czy pontonem w jakieś słoiczki i ta woda jest zdrowa, bo ona jest nasłoneczniona. Ona cały czas się moczy, ten lód. Tam bogate życie wewnętrzne i to wszystko, i promienie słońca, i temperatury. A ta woda z piekieł, co to jest za woda? Z głębi ziemi? Z tych ciemności?
Ale tak. Coś w tym jest. A Morze Bałtyckie w puszce. Morze Bałtyckie? Woda? Bałtyckie w puszce. No. Może. Albo śledzie o nazwie Gibango z Bałtyku. Śledzie Gibango? Nie, chyba. Śledzie to już nie przebijemy Matiasów ani tych innych. Nie sądzę. Ale nie musimy przybijać, to będzie produkt luksusowy. Ale nikt na plaży nie kupi latem śledzia. Albo jak chodzą, mówią ogórki małosolne, albo kukurydza gotowana. Ja znam takich, co kupią. Naprawdę? No dobra, to ryzykujemy. Co dalej gadamy? Ja już się pogubiłam. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Pogubiłam się kompletnie w tym wszystkim. Ja mam jeszcze pytanie. Możemy? Super, naprawdę. Możemy czy nie? A dlaczego? Się przygotowałam, narobiłam. Dobra, dawaj. Dobra. Teraz z grubej rury. Ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące rancha. Dawaj. Jakby pan miał wymienić parawany na jedną piosenkę śpiewaną przez Pietrka i wystąpić z nią na Eurowizji, która by to była piosenka i dlaczego? Którą bym wziął... Aha, na preselekcję. Żeby Bardzo tak... ważne pytanie. Bardzo ważne? Dobra. Bardzo ważne. Ja bym wziął Tabun. Zgadzam się. Tabun. I to nie jest przypadek, bo kiedy ten tabun kiedy już to było zaprezentowane publiczności, to było takie zaskoczenie, bo ludzie zaczęli robić teledyski takie, że konie biegną po plaży, w ogóle jakieś takie skojarzenia. To było takie cudowne. No. I to skomponował, nie chciałbym popełnić błędu, proszę to później sprawdzić, żeby nie było wstydu, chyba Radzimir Dębski, bo tam Krzesimir dużo piosenek napisał, a to była piosenka Radzimira. Jest to wybitny utwór, ja to totalnie widzę. I właśnie ostatnio... Tabun jest super. Jest super. Przeglądałam ostatnio swoje zapisane rolki na TikToku i właśnie widziałam rolkę pod tytułem leciała piosenka i to musi być nasza piosenka na Eurowizję, więc Ale nie może być, bo No nie może być. nie jest premierowa. dlatego mamy parawany. Nie wiem, czy dlatego. Parawany jak ptaki wiosenne. Nagle przyleciał i wylądował. To jest niesamowite, że to tak się ułożyło. To jest tak samo niesamowite, bo to jest cud. Tak jak często pada pytanie, jak to się stało, że pan został aktorem. A ja mówię, to jest dowód na to, że cuda się zdarzają. Ale ja tych cudów to mam tyle, że ja mogę rozdawać. To może na Eurowizji się przyda coś takiego, no. Jeżeli każdy cud, który w moim życiu się wydarzył, dla mnie pozytywny, jako koraliki, to ja jestem obwieszony tymi koralami. To jest niesamowite. I trzeba mieć w życiu szczęście, ale to już nie jest szczęście, to są cuda. Więc ja wierzę w cuda, no zwłaszcza w te, które mnie spotykają. Więc dobra, ustaliliśmy, lecimy z parawanami do Wiednia. No. Lecimy, a dlaczego? Lecimy. Oczywiście. Czy planuje pan jakieś zmiany w takim razie w piosence? Ewentualne? Nie, niedawno było pytanie, no ale dobra, bo tam można nie dłużej jak 3 minuty. Właśnie, nie ma 3 minut. Nie ma. Szkoda czasu. Tak. No i co ja mogłem odpowiedzieć jako komik? No ale powiedziałem, nie, specjalnie żeśmy to zostawili na aplauz i oklaski. Bo tam 3 minuty, światło gaśnie następny. Nie, aż tak to nie. Tam jeszcze 40 sekund jest pomiędzy piosenkami. Tak, na aplauz. Zdążyli. A no tak, jeszcze gadki, reklamy. Trzeba znieść rekwizyty, wciągnąć rekwizyty z powrotem, więc mamy jeszcze jakieś 40 sekund. No nie, to nie ma. No, 40 sekund jest niewykorzystane. To trzeba coś z tym zrobić. Niech ludzie klepią. Ja się nie przejmuję. Dla mnie to... Ja kiedyś mówiłem, że tak lubię oklaski. Jak miałem problemy, żeby zasnąć, zaburzenia snu, to ja sobie nagrałem oklaski na magnetofon i puszczałem sobie. I to zaczynało się tak, od szmerku, później od śmiechu, później oklaski i standing ovation i zasypiałem. Jezus, po co brać leki, jak można robić takie rzeczy? To są skrzaty, które siedzą w mojej głowie i mi podpowiadają to. Teraz mówię na serio. Jak to się dzieje? Tak się zdarza, że jak gadam na żywo albo gdzieś, na żywo, zawsze na żywo, nigdy nie śpiewałem na ledwie żywo, bo nie piję w ogóle. Nie piję, nie zażywam nielegalnych preparatów. Mam w głowie skrzaty, które mi to podpowiadają. I te skrzaty
powodują, że ja coś usłyszę i od razu... Nie zawsze to się sprawdza, bo to, co panią teraz bawi, gdyby pani w cudzysłowie była moją żoną i to by trwało powiedzmy ponad 40 lat na co dzień, to naprawdę to powinna by pani dostać medal za odwagę. I jako kombatantka coś do emerytury. Ale tego pani nie życzę, bo jeszcze emerytura daleko, więc... Czyli medal dla pani Ewy od ministra kultury, Prawda? tak? Może. Mamy propozycję. Musicie zgłosić. Dobra, nie ma sprawy, my to zrobimy jako instytucja poważnie? kultury. Naprawdę zgłoście mnie. Nie wiem, czy możemy. Możecie, no to trzeba zgłosić, bo ja sam się nie mogę zgłosić. No to zgłosimy, to nie ma problemu. Ale jakieś takie medale, wiecie, żeby nie było popeliny, no idziemy na złoto. Tylko i dla Ewy, i dla mnie, bo jej by serce, chyba że będzie jeden i z jednej strony będzie o niej, a z drugiej to byłoby, no takich medali jeszcze nie ma, to genialne. Awers i rewers? Jak to byłby awers? Nie wiem. A rewers? No nieważne, to będziemy losować. To byłoby fajne. A możemy zrobimy taki medal w takim razie. Wy zrobicie? Zrobimy. Damy radę. No dobrze. Czego my nie zrobimy? Bo mamy taki pomysł, że w te 40 jest takie słynne powiedzenie w naszym eurowizyjnym świecie, że każda piosenka potrzebuje dance breaka. Czego? Dance breaka. To jest po prostu przerwa na taniec. Ja mam teraz zatańczyć? Nie. O, dobrze. Ale w Wiedniu. Żebym ja zatańczył w Wiedniu? Albo, znaczy pomysł jest, żeby pani Ewa zatańczyła w tym dance breaku. W Wiedniu? No, ale pani Ewa nie pojedzie do Wiednia. Wiecie. Blisko jest pociągiem, można, to parę godzin jest. Nie wchodźmy na ten temat, proszę tego nie publikować, bo w domu jest wojna, że ja nie chcę, żeby ona jechała. Ona już się zgadza na każdą rolę na scenie. Ja mówię, Ewa, błagam cię, nie rób tego, błagam cię, błagam. A ona, co, nie chcesz, co, żebym tańczyła, nie chcesz, żebym... I mówi, ja mogę nawet ogórki małosolne sprzedawać na plaży, mogę sprzedawać watę na patyku. No i jako fragment, no i to jest pomysł na dance breaka. Nie, ale nie, no nie, ja bym się za bardzo martwił o Ewę. No. No to znajdziemy kogoś innego dance breaka. Poza tym nie. Jak powiedziałem mojej żonie, która pojawiła się w kuchni po tym, co widziałem w telewizji, powiedziałem tak, zgłaszam się na Eurowizję. Żadnej reakcji, mówię, słyszysz? Zgłaszam się, na co się zgłaszasz? Na konkurs piosenki Eurowizja. Ale mówisz poważnie? Ja mówię tak. To śmiała się chyba przez 5 minut. Myślałem, że się udusi, że ją zabiłem tym. To samo jak powiedziałem mojemu przyjacielowi Maciejowi Strzemboszowi, producentowi rancza. Zadzwoniłem do mnie, mówię, Maciek, zgłosiłem się na Eurowizję. I on się śmiał dość długo i bardzo głośno. Nigdy w życiu nie słyszałem, żeby się tak głośno śmiał. Ja powiedziałem mu, dokładnie na taką reakcję liczyłem. Nie ukrywam, również byłam w delikatnym szoku, jak się dowiedziałam, ale no taki... Ale pozytywnym? Właśnie bardzo pozytywnym. A fajne, padają pytania, czy ja wykorzystam do tego, żeby zdobyć punkty, mój elektorat ranczowy. To jest dobre pytanie. Ale dlaczego miałbym tego nie zrobić? Czy ja mam powiedzieć, ludzie, ja rozumiem, znamy się z rancza, ale dajcie spokój, spokojnie. Nie głosują tylko ci, co nie chcą, żebym ja tam pojechał. No to chyba byłoby zupełnie niemądre. To po pierwsze. Po drugie, jest rok seniora. Ja jestem starszy o 2 lata od festiwalu. Więc wszyscy seniorzy, nie wiem, czy wy oglądacie ten program, to może jakoś dotrzemy do was. Jest nas ponad 8 milionów. Słuchajcie, niechby zagłosowała połowa seniorów, moich rówieśników, to my bierzemy wszystkie nagrody. Ja już mam plan strategiczny. Teraz mamy Eurowizję, później Opole, później Sopot. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Wszystko, co jest w okolicy. Jedziemy na wszystkie festiwale. Na Opole jedziemy w kategorii przebój, bo ja rozumiem, że to już jest przebój. Nawet gdyby nie wygrał, to przebój jest. Czyli kategoria przebój. W razie czego, jak będą jakieś dąsy, to napisałem inną piosenkę. Też taka bardzo, ale teraz, ponieważ jest strategia taka, żeby nie mówić o niczym innym, tylko skupić się na tym, bo każdy nowy pomysł albo informacja może to rozproszyć koncentracja. Tak, to nie należy tego robić. To tak jak idziesz gdzieś i walczysz o pieniądze albo żeby twój projekt przeszedł, to jak masz jeden pomysł,
to mówimy tylko o tym. Nie mówimy, że masz jeszcze taki, bo to znaczy masz wiele, czyli nic. Dobrze, czyli lecimy Sopot, a potem proponuję za granicę od razu jakieś są Grammy, jeszcze może jakieś za granicę? Grammy, Oscary, wszystko, już na pełnej lecimy za granicą. Jak już trzeba, no na pełnej trzeba, no to co się będziemy ograniczać? Wydaje pan płytę całą i jazda. Tak. Słyszałem, że macie kontakty w różnych obszarach, dobrze. To załatwcie mi, żebym był supportem, jak przyjedzie ten Bad Bunny na Narodowym. Okej. Powiem ci dlaczego, uważajcie. Mam statystyki i badania, mam na to, bo są takie. Zgadnij, ile ludzi w Polsce i na świecie obejrzało już Rancho od początku emisji. Proszę podać jakąś cyfrę. No to jest zagadka. Nie, no to przechodzisz do następnej tury na pewno. Nie przejmuj się, bez względu na to, co powiesz. Dawaj, ile? Od początku do teraz, w całości. Milion, dobra. Polaków jest jakieś 40 milionów. 50 milionów osób. 5 miliardów 700 milionów. Są na to badania. Za sam zeszły rok... Ja na przykład oglądam w kółko, ja oglądam do spania i oglądam w kółko. Tak się liczy to. Za sam zeszły rok ponad 600 milionów. I mam te statystyki. Gdzie ludzie to oglądali? TVP, Puls, Netflix chyba. To słuchajcie, jak powiecie mu, musicie do jego agentki czy do biura, że tu jest taki pan, który szanując jego twórczość i tak dalej, chce mu zrobić prezent i wystąpi za darmo przed jego występem, bo on ma być 15 lipca na Narodowym. Ale to już? Tak No za chwilę. Jest. No dobra. Na Narodowym. Rozumiem, że ruszycie tam te odpowiednie... Jak oglądając ktoś z jakiejś wytwórni, która się zajmuje tym, albo Do agencji trzeba zadzwonić. zadzwonię. No. Znamy ludzi, mamy kontakty, damy radę. Zostałem też zaproszony do Lata z Radiem, trasy z parawanami. No to jest odpowiednia piosenka do odpowiedniego miejsca. Jest. Dobra. Dobra, my tu już gadamy w ogóle z godzinę. Trzeba będzie to ciąć potem, no. Naprawdę? To tak macie być krótko. To zróbcie serial. Ja jestem specjalistą. Jezu, to może rozwińmy tą sytuację i zróbmy podcast. Po prostu. I za każdym zrobimy serię podcastów, 10 odcinków, będziemy rozmawiać o różnych rzeczach. One są po 5 minut. Nie no, po godzinie będziemy rozmawiać. Ale to jest propozycja współpracy? To dobrze, ja jestem przekupny. Jak coś, to mamy strategię marketingową przed Wiedniem. Proszę bardzo. Super. Pan, to jesteśmy ugadani jak coś. Dobra. No to moje ostatnie pytanie w takim razie. Dawaj. Czego panu życzyć na te preselekcje i na po preselekcjach i na potencjalnie Wiedeń? Ja już tyle dostałem w związku z tym, że to mnie oczywiście nie przerasta. To jest, uważam, że to jest wielkie szczęście. Ja bym życzył może wszystkim artystom, którzy mają marzenia, bez względu na to, bez względu na PESEL, którzy mają marzenia, którzy myślą o tym, którzy kochają piosenki, którzy mają przymus tworzenia, którzy kochają twórczość. Życzę wam, żeby was spotkało to, co mnie teraz. Nawet gdyby dalej nic nie miało się wydarzyć, to jest po prostu tyle, że ja wam rozdaję to. No i o tym właśnie jest Eurowizja. Naprawdę? Tak mi się wydaje. Przynajmniej dla mnie, że artyści różne, wszyscy mogą się pokazać, co tworzą. Pokazać się szerszej publiczności. Może. Nawet jak już zostajemy ostatnie miejsce w tym półfinale, jakimś 10, który tam gdzieś się kręci. Tak. Ale jednak ktoś to zobaczy i potem posłucha dalej. Nie wiem, co mam odpowiedzieć. Nic, dobra. Chyba trzeba powoli kończyć, bo tu już siedzimy bardzo długo. W takim razie życzymy powodzenia. I to jest dowód na to, że można się bawić bez alkoholu? Można. To prawda, chociaż jest... Nie, dzisiaj jest piątek. Piątek wieczór, ale jednak możemy tutaj siedzimy sobie z wodą. Ja napisałem kiedyś taką inną smutną piosenkę. Piątek, chlaniać pania, kochania początek. Korporacyjni niewolnicy są wśród nas. Ale nie, ale właśnie parawany jeszcze na zakończenie albo gdzieś to wciśnij. Ja miałem taki etap w życiu, że pisałem bardzo poważne piosenki, ale zacząłem takie rzeczy pisać, że moja żona stwierdziła,
Mówi, ty masz chyba kochankę, która cię rzuciła. I to są te przeżycia, bo to było tak ciężkie i wzruszające. I mówi, ja ciebie nie znam, ty jesteś innym człowiekiem, moja córka przerażona. A skąd się to wzięło? Ja jeździłem w trasy i jeździłem przez jakiś czas z zespołem. No i ogólny pogląd jest taki, że tylko faceci krzywdzą kobiety i one strasznie cierpią. To jest prawda, że faceci są niedoskonali, ujmując to najdelikatniej. Że dziewczyny cierpią, że są krzywdzone, ale słuchając rozmów moich kolegów, okazało się, że faceci też strasznie cierpią. Strasznie. I takie rozmowy, no a ty tam, a co tam u niego? A no właśnie ona go zostawiła już tego. No ale jak go zostawiła? Przecież dopiero co, no tak, ale już jest. I co, ona jest z tamtym tym? Nie, już z tamtym też nie jest. Ale co? Nie, no bo coś tam poszło. A ten też. A to u ciebie jak sprawy sercowe? A lepiej nie mówić, wiesz, ale okazuje się, że to działa na dwie strony. Tak, nie negujemy przemocy w żadną ze stron. Potępiamy. Prawda? Nawet ja nie mówię o przemocy, tylko o tym, żeby komuś nie zadawać cierpień, bo można... Tak, no jest to pewien rodzaj przemocy w sumie. Jest. Więc był taki, między innymi był taki fragment. Powiedz, gdzie byłaś, spotkałaś się z nim, powiedz, gdzie byłaś, tu musi być rym. Byłam z nim. Śpiewaj, byłaś z nim. No i tam straszne rzeczy później albo... Rozumiesz? I spotkałem na swojej drodze Zbigniewa Zeglera. Nie wiem, czy wam to nazwisko jest znane. Wybitny specjalista od muzyki. On był dyrektorem wydawniczego Polskiego Radia. Był też dyrektorem Uniwersalu. Jest chyba jeszcze szefem radiokierowców. I jak te rzeczy żeśmy mu przysyłali, to on mówi tak, no wiesz, tylko to jest takie ciężkie, takie naprawdę za mocne, że właściwie no i napiszcie coś lżejszego, coś takiego. Coś takiego, no żeby to mógł być przebój, no ale jakiego? A on mówi, no coś takiego jak, bo do tanga trzeba dwojga. Myślę, bądź mądry i napisz taką piosenkę. No, trudne. Ale pewnego dnia właśnie się, czy w nocy obudziłem. Ja się teraz budzę w nocy i śpiewam parawany. Budzę się i nie zasypiam przez chwilę. Też się śni Eurowizja po nocach, rozumiem. Lecę po kolei po prostu to całość dobra, śpię. Więc zaczęło się od refrenu. Parawany tango plażowe gibango. On ją trzyma mocno i ona trzyma go. Jest refren. Jak ja piszę piosenki, to zaczynam od refrenu, bo uważam, że refren jest najważniejszy. Bo tak jest, że przecież nie pamiętamy wszystkich słów. Przeważnie pamiętamy jakiś fragment albo refren. No i tak parawany po prostu odruchowo. No dobrze, to w takim razie życzymy wszystkiego najlepszego. Nie zacząłem się popisywać to wszystko. Ja nie wiem, gdzie my już zaszliśmy. Zaszliśmy już wszędzie w tym wywiadzie, także... To sobie to potniecie. Dlaczego? Zróbcie serial, namawiam was. Mamy ograniczony czas. Gdzie? Tu. A, o to chodzi, chcesz iść do domu. A, Nie. Piątek. Nie. Zabawy, początek. Dobra, no, że do domu. Dobra. Nie, no to trzeba będzie ciąć, to potem ktoś będzie musiał wyciąć, no. Naprawdę? Ostatnie słowo. Naprawdę będziesz to ciąć? Nie, no nie będę. Ulituj się. Znaczy ja na pewno nie. Słowo. Ja absolutnie tego nie będę, bo nie umiem. Słowo. Ja to wprawdzie mówiłem na początku, ale warto, żeby powiedzieć to teraz. Bardzo wam dziękuję, żeście mnie zaprosili. Dla mnie to jest wyróżnienie. Dla nas też. I dziękujemy bardzo i życzymy wszystkiego najlepszego. A wy oglądajcie polskie preselekcje 7 marca, a potem 8 widzimy się w Pytań na śniadanie ze zwycięzcą.